Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku z Jak budować w Minecraft na moim kanale. Dziś wam pokażę, jak zbudować taki oto domek, jaki tu widzicie. Nie jest on modernistyczny, jest to prosty domek, zwyczajny prosty domek w Minecraft. Prosiliście mnie o domek taki drewniany, który nie będzie składał się aż z takiej ilości kwarcu, więc tu macie naprawdę znikome ilości kwarcu, tylko dla upiększenia. Reszta to jest praktycznie drewno, drewno i stone bricki, więc myślę, że sprostałem waszym wymaganiom, ponieważ znalazłem taki domek i dzisiaj go wam zaprezentuję. Do tego chciałbym was zachęcić do oglądania również innych moich filmów, nie tylko tych z Minecrafta, ponieważ naprawdę są bardzo ciekawe i niedługo będzie ich coraz więcej ze względu na to, że telefon wróci mi z naprawy bodajże chyba w następnym tygodniu, daj Boże, żeby jeszcze w tym. Także naprawdę super i ukaże się w sobotę chyba jeden filmik, o który będę miał do was parę pytań, więc bez dłuższego wstępu pokażę wam, jak zbudować taki oto domek, dzięki któremu zaszpanujecie na niejednym serwerze Minecraft, to na pewno, i który wygląda według mnie fenomenalnie. Jest on ładny, prosty i zapraszam was do oglądania. Także bez dłuższego wstępu zaczynamy. Ok, jako że ten domek odbiega trochę od naszych modernistycznych domków, to buduję go troszkę w innym miejscu. Podstawę jak zawsze mam już przygotowaną i teraz podam wam wymiary. Ten bok tutaj ma 16 klocków długości. Oczywiście to, co składa się ze stone bricków, to jest 16 kratek. Tutaj macie odtąd dotąd macie 7 kratek. Tutaj jest 4 kratki odstępu. Tutaj macie 5 kratek. Tutaj macie 2 kratki, a całość odtąd dotąd to 11 kratek długości. Oczywiście tutaj robimy podłogę, wysuwamy o 1, bo tu również będziemy później robili jedną dobudówkę. Na początku zróbmy tą główną część, czyli tą część, którą ja teraz buduję, podnieśmy na wysokość 8 kratek. Po prostu podnosimy 7 kratek, robimy z desek w górę, dobra? Także ja wam to przyspieszę. Raz, 6, 7 kratek i na tą wysokość podnosimy wszystko to tutaj poza tą częścią. Tutaj natomiast podnosimy o 3 kratki. I łączymy. I tak naprawdę pewien zarys taki wstępny mamy już gotowy. Oczywiście na wysokości 4 kratki będzie szła nasza podłoga na górne piętro, więc od razu możemy ją zrobić. I wstępny zarys naszego domku mamy już gotowy. W kolejnym kroku zajmijmy się już częściowo dachem. Na początku tutaj ustawiamy sobie 2 klocki w ten sposób, z kwarcu oczywiście, schodków, i jeden ustawiamy sobie w ten sposób. Nie w ten, a taki wiecie, w taki narożnik. O, nie mogę teraz ustawić go. O, w taki sposób. I z drugiej strony robimy tak samo. Raz, dwa i tutaj robimy taki narożnik. Teraz robimy równocześnie z jednej i z drugiej strony, tak żeby nam się to zrównało ładnie. Żeby środek na pewno był w tym samym miejscu po prostu. I mamy taki oto skos. Z drugiej strony robimy identycznie tak samo.
I wstępnie początek dachu mamy już skończony. W kolejnym kroku zajmiemy się bocznymi skosami. Boczne skosy będziemy robili w bardzo podobny sposób, ponieważ robimy je identycznie do pewnego momentu. Do momentu właściwie do tej wysokości robimy je, czyli raz, dwa, o trzy podnosząc je, 3 schodki w górę i później robimy już inaczej. Także zróbmy po 3 schodki w górę. Raz, dwa, 3. I tutaj robimy już wtedy w ten sposób. I tutaj nie w tą stronę, tylko w tą stronę, jakby do zewnętrznej strony ustawiamy tyłem. I z drugiej strony robimy identycznie. I zarys naszego dachu, w sensie sam schemat, taki szablon jakby, mamy już skończony. W kolejnym kroku już zajmiemy się samym dachem. Potrzebujemy stone brickowej półpłytki i łączymy teraz tutaj już robiąc sam dach. I tutaj Wam polecam zaczynać od tej strony, będzie Wam po prostu łatwiej to łączyć i robić po kolei każdą stronę, a nie, że po prostu zrobicie sobie tak wszystko wzdłuż porobicie i później w tym miejscu będzie Wam się ciężko łączyło pod sam koniec tutaj, na tej wysokości już. Bo jeżeli zrobicie dwie strony i dopiero na samym końcu będziecie łączyć tu z górą, to będziecie mieć kłopot po prostu, żeby to połączyć. A tak bez problemu nam się to łączy. Także ja Wam już to przyspieszę. I nasz dach jest tak naprawdę już skończony. Pozostało nam tylko pouzupełniać drewno tam, gdzie go nie ma, a raczej deski, czyli tutaj zabudowujemy. Tutaj zabudowujemy. Tutaj tylko górę zabudowujemy. Dół zostawiamy, ponieważ będziemy robili jeszcze tam tutaj, w tym miejscu będziemy jeszcze robili taką jakby altanę, czy dobudówkę taką. O, dobudówka, słowo dobudówka bardziej tu pasuje niż altana. No i tutaj oczywiście też wypełniamy deskami. I tak naprawdę ten główny element domu, czyli sam domek, jest prawie skończony, zostało nam porobić miejsca na drzwi i tak dalej, ale zanim to zajmijmy się tutaj tą stroną, ponieważ tutaj w garażu robimy to dokładnie w ten sam sposób jak tam, z tym, że tu jeszcze ciągniemy taki jakby daszek do tego etapu. I z drugiej strony ma to być identycznie zrobione. I tutaj wtedy robimy tak samo już na całą wysokość. I tutaj w momencie, kiedy nam wychodzi nieparzyście, robimy to w ten sam sposób. Cyk i cyk. I oczywiście łączymy to tutaj z budynkiem naszym. Tu wewnątrz oczywiście robimy wejście. Ja sobie je zrobiłem wcześniej, jak widzieliście. Tutaj przy samej ścianie dopiero robimy wejście do garażu. I zostało nam tutaj uzupełnić deskami. I tak oto to się prezentuje. W kolejnym kroku, żeby skończyć już garaż, to potrzebujemy filarów kwarcu i układamy je w ten sposób. I tutaj oczywiście dodajemy guziki. Tutaj robimy wsporniki i łączymy z daszkiem. Oczywiście z tyłu również robimy
ten wspornik. W tym samym miejscu. Tutaj i tutaj. I tutaj przygotowujemy sobie miejsce na okno. Oraz tutaj na tej wysokości robimy sobie 3 miejsca na okna. Teraz czas zająć się naszą dobudówką. Naszą dobudówkę robimy bardzo podobnie. Tutaj dostawiamy po prostu ściany na taką samą wysokość jak garaż. Czyli po prostu o 3 kratki podnosimy, dodajemy schodki. No i oczywiście górę wykładamy tymi schodkami. I tutaj również możemy sobie zrobić od razu, tu idą inaczej, tu idą 2 okna, idzie tu i tutaj bodajże. Czekajcie, tak i tak. Dobra, skoro cały domek mamy praktycznie z zewnątrz ogólnikowo zrobiony, poza oczywiście miejscami na okna i tak dalej, to zajmijmy się balkonem. Tutaj zostawiamy 1 odstępu i tutaj resztę wycinamy. Tutaj oczywiście też zostawiamy. Stawiamy tutaj blok kwarcu. Nie filar, tylko blok. O! Jeden i drugi. I robimy, wysuwamy to po prostu o 3, ale tak o, w ten sposób. Raz, dwa. Czyli odtąd licząc o 3. I tutaj łączymy. Tutaj oczywiście wypełniamy to blokami kwarcu. I robimy podpory, które wyglądają w ten sposób. Raz, dwa. I tutaj 3. I tutaj tak samo. Raz, 2. I 3. Tutaj oczywiście robimy 2 okna. Jedno tutaj. Drugie równolegle tutaj. A tutaj robimy sobie miejsce na podwójne drzwi do wyjścia na nasze patio, które tutaj zaraz zrobimy. Ale zanim zrobimy patio, to podlatujemy sobie wyżej. Obudowujemy tutaj płotkami, żeby nikt nam nie spadł. Robimy miejsce na drzwi, które możemy w sumie od razu wstawić. Dodajemy daszek. Idealnie nad drzwiami miał być. O, w ten sposób. No i tutaj robimy małe okienko. I tak naprawdę tutaj tą część z tyłu, miejsce na okno mamy, tutaj 2 okienka mamy, zostało nam do zrobienia patio. Do wykonania patio będzie nam potrzebny stone slaby, będą nam potrzebne stone slaby i oczywiście sam stone. Tutaj ja sobie przygotuję tylko taką wycinkę, gdzie ma i stone, a tutaj będzie wszędzie stone slaby będą szły. Tutaj oczywiście to wszystko wyrzucamy i wykładamy to stone'em. I nasze patio jest już gotowe. Tył mamy skończony. Czas zająć się przodem domu. W pierwszym kroku zajmijmy się drzwiami. Robimy 2 odstępu, czyli raz, 2 i drzwi chowamy jakby troszkę do wewnątrz naszego domu, jak widzicie tutaj. Pyk i dodajemy sobie tutaj wszystko tak, jak powinno to wyglądać. I wstawiamy sobie drzwi. Tutaj oczywiście dodajemy sobie skosy, żeby ładniej to wyglądało. Robimy raz, 2 odstępu i tutaj robimy miejsce na okno. Tutaj u góry, w centralnej części również robimy okno. Żeby Wam ułatwić, to od tego schodka to są 2 kratki i tutaj idzie okno. Oczywiście dodajemy sobie od razu do tego parapecik z kwarcu. Tu u dołu również sobie od razu go dodajmy. No i tutaj zróbmy rynnę, która będzie szła do góry. I mamy prawie to zrobione. Dlaczego prawie? Ano dlatego, że tutaj musimy dodać sobie klapy jako okiennice. No i oczywiście powstawiać szyby.
Ja sobie oczywiście pododaję moje ulubione niebieskie orchidee. I tutaj od razu zajmiemy się równocześnie upiększaniem. Tutaj zrobimy sobie taką oto dużą donicę na nasze kwiatki. Oczywiście posadźcie tu sobie takie kwiatki, jakie Wam się podobają, nie takie, jakich ja używam. Chyba że Wam się takie też podobają, to również takie możecie sobie wtedy posadzić. Tutaj z tyłu również robimy sobie parapecik. Dodajemy ulubione kwiatki. O, te by były za duże te okiennice, jakbym dodał takie grube. Tu u góry dodajemy okno. Przepraszam, musiałem wyłączyć deszcz. I tutaj na dole również dodajemy sobie okna. Z tej strony jednak dobrze wymierzyłem te okienka, mają iść w ten sposób. I robimy taki długi parapet. I okiennice dodajemy z tej strony. I tak samo z tej. Dodajemy kwiatki. I tutaj u góry robimy w tym miejscu na 3 okno. I chyba wszystko mamy już tutaj zrobione z upiększania i z okien, gdzie powinny być, także chyba już jest wszystko zrobione. Także zajmiemy się samym podjazdem. Żeby zrobić podjazd do naszego domku, a właściwie taki, jakby powiedzieć, w pewien sposób dziedziniec, tutaj robimy sobie 3 krateczki i tutaj robimy tak samo. Teraz musimy to połączyć tak, żeby to w miarę ładnie wyglądało. I tutaj to, co pozostało, wypełniamy stonem. I cały nasz domek jest już tak naprawdę skończony. Zapomniałem Wam jedynie powiedzieć, jakich wymiarów działki do niego potrzebujecie. Cały domek, oczywiście nie licząc dziedzińców, znaczy z uwzględnieniem tylnego patio, prawda? Bo to jest jakby część balkonu, także tak gdzieś dotąd, na równi z parapetami po prostu do samego balkonu, to ma wymiary tak o 21 tutaj jest długości z tej strony, tutaj odtąd licząc do samego domku, tam do końca to jest 21, od tych doniczek. I odtąd licząc, od tego daszku dotąd, do końca to jest 12, czyli jak licząc do końca to 13, czyli ogólnie potrzebujecie działki 13 na 21. Takiej działki potrzebujecie, żeby zrobić taki oto dom. Mordeczki, z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że domek Wam się podoba. Że docenicie moją pracę oczywiście jakąś łapką lub jakimś miłym komentarzem. Prosiliście mnie o łatwy domek, który nie będzie tak dużo kwarcu zawierał i który będzie się składał głównie z drewna i do tego z garażem. Taki oto domek dostaliście. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę i w następnym odcinku już oczywiście wracamy do domków modern, więc z mojej strony to wszystko. Zapraszam Was na grupkę, do której link jest w opisie. Tam na pewno już ktoś przerobił wnętrze tego domku i Wam je zaprezentuje, także zachęcam serdecznie do wpadania na grupkę, bo naprawdę chwalicie się tam super pracami. Z mojej strony to już wszystko. Zbliżamy się pomału do 5000 widzów, za co Wam bardzo dziękuję, ale o tym nagram jeszcze osobny film. Z mojej strony to wszystko, mordeczki, już nie przeciągając. Dzięki za oglądanie, miłego dnia wszystkim. Zostawcie subka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, łapeczkę, udostępniajcie to, żebyśmy nie musieli oglądać już szałasów z drabinkami. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Jak budować w Minecraft. Siema na Rapeusia, cześć!